Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób połączyć wasze radio z waszym smartfonem, albo próbowaliście już może wszystkich możliwości, ten odcinek jest właśnie dla was. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj ze mną takie oto niepozorne urządzenie. Jest to transmitter Bluetooth i współgra praktycznie z każdym telefonem i z każdym radiem samochodowym. Obojętnie, czy macie najnowsze radio, czy macie naprawdę stare radio, nawet tutaj pokuszę się o kwestie 80. lat, bo z takimi radiami nawet będzie współpracował ten oto transmitterek i połączy wasz smartfon właśnie z radiem, abyście mogli sobie puszczać z niego muzyczkę, nawet oglądać teledyski na jego ekranie, słuchając wszystko przez głośniki samochodowe. I od razu na wstępie, wyprzedzając wszelkie komentarze dotyczące kwestii reklamowania różnego sprzętu, jest to sprzęt, który kupiłem na własny użytek, nie reklamuję tutaj żadnej firmy, nawet nie wiem jakiej on firmy jest, przyszedł prosto z Chin. Co do ceny, no to ceny tutaj są naprawdę różne tego sprzętu. W opisie pod filmem daję wam link do aktualnej ceny tego produktu, jeśli was to interesuje, sprawdźcie sobie. No to zabieramy się za test tego urządzenia. Nasz transmitter podłączamy do gniazda zapalniczki samochodowej, także jest to warunek konieczny, który musi zajść, abyśmy mogli podłączyć to urządzenie. Po podłączeniu natychmiast na jego wyświetlaczu pojawiają się informacje odnośnie połączenia. I tutaj mamy dwa rodzaje połączenia, jeśli chodzi o połączenie z Bluetooth, czyli ten transmitter emituje sygnał taki podobny jak każdy głośnik Bluetooth czy jakieś słuchawki. Jest on w ten sposób widoczny w waszym telefonie, jeśli wybierzecie połączenie Bluetooth. Urządzenie posiada możliwość odtwarzania również pendrive'ów, jak i ładowania waszego telefonu, także jest to plus, że nie mamy zablokowanego naszego gniazda zapalniczki, bo najzwyczajniej możemy bezpośrednio z tego gniazdka ładować nasz telefon, jeśli z nim się połączymy, i także możemy odtwarzać w drugim wejściu USB muzykę z pendrive'a, ale to nie jest problemem, ponieważ wystarczy, że wrzucicie waszego pendrive'a z jakimiś MP3 i na wyświetlaczu możecie już przełączyć sobie wasze urządzenia. Jak widzimy, teraz pojawiło się LOAD, czyli jakieś wczytywanie danych i wyszukiwanie Bluetooth. Następnie, co wyświetla się na ekranie, to jest to rodzaj fal radiowych, które transmituje ten transmitter do naszego radia samochodowego. Jak widzimy, jest to 87,6. Ja pozostawię sobie takie wartości. Można je zmienić, jeśli tego wymaga na przykład wasze radio lub też ta częstotliwość jest u was w radiu zajęta. Z reguły jest ona wolna, jest to bardzo niska częstotliwość, której żadne radio ze tradycyjnych stacji nadawczych nie zajmuje, nie nadaje, więc nie ma problemu z tą częstotliwością. Także co robimy? Połączymy sobie teraz nasz telefon z naszym transmitterem. W naszym telefonie musimy wybrać połączenie Bluetooth, ściągając od góry nasze menu i przytrzymując klawisz Bluetooth bezpośrednio przekierowujemy się do naszego funkcji Bluetooth. Następnie musi ona być oczywiście włączona. Jeśli nie ma u was takiej kwestii, no to sprawdźcie, czy wszystko tutaj jest odpowiednio połączone. Następnie wyszukujemy urządzenia, które jest nam potrzebne. Znajdziemy nasze urządzenie najzwyczajniej pod spodem tutaj wszystkich urządzeń, które wcześniej miałem połączone. Będzie ono dostępne urządzenie, tak jak widzimy tutaj Galaxy Watch. Oczywiście to nie jest Galaxy Watch, ale jest to nasze urządzenie. Jeśli coś by było niewykrywalne, naciskamy jeszcze raz skanuj i wyciągamy i wkładamy na nowo nasz transmitter. Powinien po chwili on pojawić się tutaj w zestawieniu naszych wyszukanych urządzeń. No i widzimy F55, zobaczcie, nawet zostało urządzenie samoczynnie podłączone. Jeśli tak by się nie stało, to możecie je rozłączyć i tak jak widzicie, teraz ono jest już w rozpoznanych urządzeniach i jest dostępne od razu z menu u góry, ale u was będzie to zupełnie na dole tego ekranu i będzie to w tej informacji dostępne urządzenia. Także mamy połączone, jest wyświetlacz bateria. Oczywiście tutaj bateria nie ma wpływu, ponieważ urządzenie jest cały czas do prądu podłączone i tym samym możemy już praktycznie sobie odtwarzać muzykę z naszego
telefonu do radia jeszcze pozostaje nam znalezienie naszego transmitera w naszym radiu samochodowym. Także to czynimy, czyli uruchamiamy nasze radio i zanim jakakolwiek stacja nam się odtworzy, my wyszukujemy sobie nasze radyjko poprzez wyszukiwarkę częstotliwości i mamy 87,6. Jeśli macie domyślne wyszukiwanie stacji i zatrzymywanie się na nich, no to radio właśnie na tej stacji powinno się zatrzymać, więc już mamy połączony transmitter z radiem. Tutaj nic na wyświetlaczu naszego transmitera specjalnie się nie wyświetla. Ta ikonka Bluetooth może zacząć mrugać podczas wyszukiwania urządzenia, ale w ten sposób, jak widzimy, jest wszystko ok. Dodatkowo, co jeszcze ciekawe, mamy napięcie naszego akumulatora wyświetlone na poziomie 12,1 jest aktualnie, także też fajna funkcja. No i nie dodałem, że oczywiście przez transmitter możemy prowadzić rozmowy, odbierać je i będzie słychać naszego rozmówcę w głośnikach samochodowych. No i teraz zobaczcie, ustawiłem sobie telefonik na naszym tutaj uchwycie, radyjko poprzez głośniki. Mają takie rozłożone oto straganiki, gdzie sobie handlują. Dobra, czyli mamy włączoną oczywiście fajną telewizję i do tego zobaczcie, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o wzbogacenie waszego radyjka w nowe urządzenie. Pomimo tego, że możecie mieć stare urządzenie radiowe, zobaczcie, możecie wyświetlacz waszego telefonu wykorzystać, a oprócz tego podczas odbierania rozmów, które będą oczywiście na waszym ekranie telefonu się pokazywały, to dodatkowo możecie odbierać rozmowy bezpośrednio przez transmitter, czyli naciskając właśnie zieloną słuchawkę, w zależności oczywiście co macie bardziej pod ręką, czy wasz telefon, czy wasz transmitter. I zobaczcie, teraz jeśli nacisnąłem, no to wygenerowała się pauza na naszym wyświetlaczu, czyli maksymalne podgłośnienie jest z informacją głosową. Są tutaj informacje po angielsku. No powiem wam, że dźwięk jest naprawdę przyzwoity na ten wstępny test. Wygląda to naprawdę spoko. 07. No i mamy informację o połączeniu przychodzącym na nasz telefon. Jeśli ktoś do nas zadzwoni, to właśnie jest takie połączenie. Możemy to odebrać na naszym wyświetlaczu. Teraz aktualnie działa połączenie. Słyszycie pogłos, echo, bo odebrałem siebie oczywiście w głośnikach. Czyli jak podgłośnik. No właśnie, widzicie, co się dzieje. Także uważam, że sprzęt jest naprawdę godny uwagi. Za niezłe pieniądze możecie zmienić swoje radyjko w całkiem niezłą stację multimedialną. Będziecie mogli wtedy, oprócz tego, że odtwarzać nie tylko muzykę, ale i YouTube'a, filmy na waszym telefonie, odbierać rozmowy. Nie ma problemu z żadnym połączeniem, jeśli chodzi o właśnie tą transmisję danych, czyli Bluetooth razem z tym urządzeniem, a wasze radio samochodowe nie musi posiadać żadnego Bluetootha, nie musi posiadać żadnego wyjścia AUX i tym podobne. Wystarczy, że ma zwyczajny tuner radiowy i potrafi odbierać stacje radiowe. Także na odpowiednią stację radiową się wystarczy, że wyszukacie, znajdziecie odpowiednią stację, no i wtedy bezpośrednio już ta muzyka, ten dźwięk będzie dochodził z waszego telefonu i resztę połączeń możecie wykonywać już na waszym telefonie. Także całkiem fajna sprawa. Myślę, że urządzenie godne uwagi, tym bardziej, że mamy jeszcze możliwość tutaj włożenia karty micro SD, na której też możemy wgrać muzykę, co też powoduje to, że nie jest ona widoczna i nie zabiera tutaj jakoś miejsca w naszym urządzeniu. No i dodatkowo ta ciekawa opcja bezpośredniego odbierania naszych rozmów z telefonu, co na przykład może skutkować taką
funkcjonalnością, że ten transmitter mamy podłączony cały czas pod zapalniczkę. Oczywiście jeśli zapalniczka się wyłącza z kluczykiem, bo inaczej to nie polecam, bo możecie, wiadomo, rozładować wasz akumulator, ale jeśli się uruchamia z kluczykiem, wchodzicie do samochodu i praktycznie nie musicie wyciągać telefonu z kieszeni, on automatycznie połączy się z transmitterem i już możecie prowadzić rozmowy bezpośrednio przez transmitter, nie wyciągając telefonu z kieszeni, bo tu jest też mikrofonik. Oczywiście ta jakość mikrofonu tutaj pozostawia wiele do życzenia, nie jest to co z mój Holyland i tak dalej, no bo wiadomo, nie jest to ta półka cenowa, nie ma co tutaj wymagać, że będziecie mieli krystalicznie czysty dźwięk, bo kupiliście urządzenie za przykładowo 50 zł, czy też w tej cenie, ale myślę, że do takich podstawowych zadań, jakiegoś szybkiego odebrania połączenia, wygodnego, bo nie musicie właśnie wyciągać telefonu z kieszeni, szybko się połączyliście z raniem. Myślę, że całkiem fajny sprzęt. W najbliższym czasie na kanale Fajna Telewizja testy również nowego sprzętu. Zobaczcie, takie coś kupiłem. Jest to tak zwany wyświetlacz z możliwością funkcji połączenia telefonu z Android Auto, CarPlay, także nawet z iPhone'ami połączymy się, ale to już na innej zasadzie niż taki transmitter. No i oczywiście tutaj półka cenowa też inna, ale wkrótce zobaczycie testy takiego sprzętu, jeśli Was to interesuje. Być może odcinek już się pojawił, także zerknijcie sobie w playlistę na kanale Fajna Telewizja i w dział elektronika, tam też znajdziecie właśnie takie testy różnych urządzeń elektronicznych. Także wkrótce Fordzik zmieni się w niezłą stację multimedialną. Zapraszam Was też do oglądania innych odcinków, które dla Was nagrałem. Tutaj w rogu Wam się wyświetla nowy odcinek, także serdecznie Was zapraszam. Kliknijcie sobie, nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, aby nie przegapić żadnego odcinka, na które Was serdecznie zapraszam i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!